Laptop do recenzji otrzymałem od firmy Media Expert. A w latach 90., gdy technologia galopowała na łeb na szyję, bardzo często wychodziłem z prostego założenia, że jeśli gra odpala się na wszystkich detalach ustawionych na max, jest ok. Jeśli gra się tnie lub jest niemożliwa do odpalenia, to czas na wymianę podzespołów komputera. Choć było to dziwne podejście, do dziś coś mi z tego zostało. Nadal lubię odpalić grę na trybie ile fabryka dała i obserwować jej zachowanie. Komputery stacjonarne dziś mogą być prawdziwymi potworami, które udźwigną niemal wszystko. Limitem jest tylko zasobność naszego portfela. Tak granie na laptopach ma pewne ograniczenia. Wiadomo, że ani procesory, ani karty nie są tak potężne jak w stacjonarkach, ale dziś trafił do mnie sprzęt, który z powodzeniem mógłby zastąpić komputer stacjonarny i służyć nam nie tylko jako centrum rozrywki, ale również i do pracy. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja wydajnościowego potwora. Oto Gigabyte Aorus 15X. Zapraszam. Gigabyte Aorus 15X wygląda dość niepozornie. Całość utrzymano w czarnym kolorze bez zbędnych akcentów kolorystycznych, które twórcy sprzętu z lubością umieszczają, aby podkreślić ich gamingowy charakter. X15 jest względem nich skromny. Klapa ma delikatnie wygrawerowane wzory geometryczne, a na jej środku znajdziemy srebrne logo Aorusa. Z tyłu za klapą ekranu na belce umieszczono jedyny element kolorowy, mianowicie ponownie logo Aorusa oraz ukrytą belkę RGB. Z lewej strony na bocznej ściance znalazło się jedno złącze USB w standardzie 3.2 drugiej generacji oraz złącze Thunderbolt 4. Na prawej ściance kolejne USB 3.2 i wyjście jack. Z tyłu podłączenie zasilania, wyjście HDMI w standardzie 2.1, wyjście mini DisplayPort w standardzie 1.4 i złącze sieciowe RJ45. To, co mi się podoba w designie 15X, to to, że nie jest krzykliwy, bez czerwonych kolorów czy udziwnień. Projekt laptopa jest prosty i elegancki. Brak podkreślania jego gamingowego charakteru oceniam tutaj na duży plus, bo nada się on i dla gracza, i dla poważnego biznesmena, który w trakcie nudnych narad lubi sobie pyknąć w cyberpunka bez zwracania na siebie uwagi. Po otwarciu klapy wita nas matryca o wielkości 15,6 cala, o odświeżaniu 165 Hz i rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli. Na górnej belce matrycy znajdziemy oczywiście kamerę. Dalej mamy podświetlaną klawiaturę RGB, która została wyposażona w blok numeryczny oraz włącznik znajdujący się w jej górnej części. Na uwagę zasługuje szklany touchpad pokryty specjalnym materiałem, dzięki czemu nie zostawimy na nim odcisków. Za sprawne działanie całości odpowiada bateria o pojemności 99 Wh, a za chłodzenie tego monstrum technologia WindForce, czyli 2 wentylatory i 5 miedzianych rurek chłodzących wszystkie podzespoły. Warto zwrócić uwagę, że jak na tak potężne podzespoły, laptop jest dość niewielki. Jego grubość wynosi jedynie 2 cm, a waga to 2 kg i 200 g. Ale prawdziwy charakter 15X odsłania dopiero, gdy spojrzymy na jego specyfikacje, a Aorus ma się czym pochwalić. Za grafikę odpowiada potężny Nvidia GeForce RTX 4070 z 8 GB pamięci wideo na pokładzie. Wykorzystanie procesora graficznego bazującego na architekturze Ada pozwoli nam skorzystać z dobrodziejstw DLSS 3, czyli generowania klatek. Jak się okaże, da nam to niezwykle wysoki skok prędkości działania tytułów, które technologie wykorzystują. Sercem laptopa jest procesor Intel i9 13900HX o maksymalnym taktowaniu 5,4 GHz. Procesor posiada 24 rdzenie podzielone na 8 rdzeni wydajnościowych i 16 energooszczędnych. Do tego 16 GB pamięci RAM DDR5 firmy Hynix działającej z częstotliwością 2800 MHz w trybie Dual Channel. Już zapewne widzicie, że RAMu zdałoby się 2 razy więcej. Czy będzie to problemem podczas odpalania bardziej wymagających gier?
Zobaczymy. System Windows 11 Home został zainstalowany na 1-terabajtowym dysku NVMe firmy Gigabyte. Już zapewne widać, że będzie to sprzęt, na którym nie będziemy musieli specjalnie zastanawiać się nad kompromisami. Choć zaskakuje niewielka ilość pamięci RAM, pamiętajmy, że matryca ma 1440p i w taką rozdzielczość będę celował podczas testu poszczególnych gier, więc i zapotrzebowanie na pamięć będzie niższe niż dla 2160p. Jeśli chodzi o zainstalowany soft, mamy tutaj kilka aplikacji typu Dragon do zarządzania zasobami sieci, czy Gigabyte Control Center, który służy nam za centrum kustomizacji, m.in. kolorów podświetlenia klawiatury, czy bezproblemowego update'u poszczególnych sterowników, jak i firmware'u urządzeń znajdujących się w Aurusie. Najważniejsze jednak, jak Gigabyte Aorus 15X sprawdzi się podczas testów, czy to gier, czy benchmarków. Zacząłem tradycyjnie od 3D Marka, który przez lata rozrósł się do sporego narzędzia testującego dość szeroko możliwości komputerów, ale i laptopów. Ale zanim do tego przejdę, kilka ważnych informacji, których nie chciałbym powtarzać przy każdym teście. Rozdzielczość bazowa wynosiła 1440p, czyli tyle co rozdzielczość matrycy Aurusa. Gry zazwyczaj testowałem w najwyższych możliwych detalach, ustawiając na najwyższy preset. Jeśli gdzieś było inaczej, wspomnę o tym w teście. Również dla każdego testu był wyłączony V-Sync i G-Sync. Wszystkie potrzebne informacje na temat temperatur, mocy czy zużycia CPU i GPU macie po lewej stronie, łącznie z aktualnym klatkarzem. W teście Speedway, który ma zastąpić starszy test TimeSpy, uzyskałem wynik 2899 punktów. Test generuje już obraz z Global Illumination, jak i śledzeniem promieni, ale bez użycia DLSS. Jednak nie chciałem rezygnować z TimeSpy, który nadal jest bardzo popularnym testem. Dla wersji Extreme, który testuje sprzęt pod kątem działania w 2160p, uzyskałem 5959 punktów. Dla zwykłego TimeSpy wynik, jaki Aorus osiągnął, to 12428 punktów. Całkiem konkretny wynik. Jednak są to testy nie korzystające z technologii NVIDII. Ciekawe, jak sprawdzi się RTX 4070, gdy dorzucimy generowanie klatek. Sprawdziłem DLSS 3 w trybie jakości i wydajności w rozdzielczości 1440p, jak i 2160p. W trybie jakość, w której lubię grać najbardziej, wzrost FPS-ów wyniósł 133%, z 33 ramek do 78. Przyznam, że wynik mnie mocno zaskoczył. No ale jak sprawa będzie wyglądała z DLSS 3 dla 2160p? Choć matryca nie umożliwia grania w takiej rozdzielczości, nadal możemy podpiąć lapka chociażby do telewizora. Pozostawiłem DLSS 3 na jakość, aby uzyskać obraz jak najwyższej jakości. Dzięki DLSS 3 wzrost wyniósł aż 235%, jednakże mówimy tutaj o skoku z 14 fps do 47. Wynik całkiem imponujący. Pytanie, czy granie w 2160p jest poza zasięgiem lapka? Absolutnie nie. Zmiana profilu DLSS 3 na Performance dała spory boost w ilości ramek na sekundę i test wykręcił spokojnie 63 fps. W dalszej części przeprowadziłem test procesora, który bada prędkość wątków. Tutaj zauważyłem ciekawą rzecz, ponieważ laptop ma wgrany system Windows 11, 13 generacja procesorów korzysta z Thread Director, który odpowiednio przydziela wątki do danych zadań. I wersja mobilna procesora, którego stacjonarny odpowiednik posiadam w swoim komputerze, miejscami osiągnęła bardzo zbliżone wyniki. Powód? Wciąż używam Windows 10, który nie ma dostępu do Thread Directora. Ciekawa rzecz i kolejny powód, aby przesiąść się na Windows 11. Ale najważniejsze, jak poradzą sobie gry. Zbawienne będzie wykorzystanie technologii DLSS 3, która da nam w grach spory boost prędkości, ale nawet jeśli tytuły będą wykorzystywać poprzednią wersję, czyli DLSS 2, nadal powinniśmy uzyskać bardzo dobre wyniki. Na początek Cyberpunk 2077. Gra wciąż dostaje wsparcie dla nowych technologii. Jeśli coś tam Nvidia nowego wykombinuje, na pewno Cyberpunk tą funkcję dostanie. Nic dziwnego, że ostatnio dodano Path Tracing, czyli tryb Overdrive i wsparcie dla DLSS 3. Przeprowadziłem test wykorzystując wbudowany benchmark. Postanowiłem sprawdzić grę tylko na trybach wykorzystujących Ray Tracing z DLSS 2
i DLSS 3 ustawionymi na jakość. Wyniki były całkiem zaskakujące. Na Ray Tracing Ultra 62 klatki na sekundę. Zmniejszenie presetu na Ray Tracing niski dało aż 77 klatek na sekundę. Są to wartości, przy których można komfortowo, spokojnie grać. Zaciekawił mnie Path Tracing, choć nie ma się co oszukiwać. Nie spodziewałem się zbyt wysokich wyników, szczególnie na DLSS 2 ustawionym na jakość. I faktycznie pojawiły się glitche, które wcześniej już zauważyłem przy okazji innych testów. Problemem było to, że DLSS 3 nie radzi sobie dobrze, jeśli natywna ilość klatek jest zbyt niska. Choć końcowy wynik wyniósł 35 ramek, co wydawałoby się ilością, na której można spokojnie grać, to jednak problemy i glitche uniemożliwiały rozgrywkę. Zejście z potężnie mocożernego Path Tracingu na Ray Tracing Ultra dało całkiem komfortową rozgrywkę w granicach 50-60 fps. Żaden poważny test nie może obejść się bez Wiedźmina 3. Ostatnimi czasy CDEP zainwestował trochę w wieśka, dorzucając i śledzenie promieni, i generowanie klatek przez DLSS 3. Niestety, optymalizacja tych funkcji pozostawia sporo do życzenia. Uruchamiając detale na max, łącznie z Nvidia Hair i Ray Tracingiem, odpalając DLSS 2 na jakość, plus generowanie klatek przez DLSS 3, wysłałem Geralta z rynku w Nowigradzie do oddalonych niedaleko ruin za miastem. Średnia ilość klatek 47. Szału nie ma. Zmieniając jedynie ustawienie DLSS 2 na wydajność, podbiłem ilość klatek do 58. W ostatnim teście całkowicie wyłączałem Ray Tracing, pozostawiając DLSS 2 na presecie jakość z uruchomionym również DLSS 3. Średnia ilość klatek podskoczyła do 73. Kolejnym świetnym tytułem, który dostał i wsparcie dla śledzenia promieni, i DLSS 3 jest Spider-Man Miles Morales. Choć pokazano już nadchodzącego Spider-Mana 2, jedynka nadal zaskakuje wysokiej jakości oprawą i dobrą implementacją śledzenia promieni. Ustawiłem wszystko na max i DLSS 3 na jakość. Podczas bujania się po mieście licznik nierzadko wskakiwał grubo ponad 120 klatek na sekundę. Również podczas widowiskowego pościgu za Rhino klatki nie spadały poniżej 100. Słowem, jest moc. Ghostwire Tokyo to wciąż mocno niedoceniana gra z przepięknie odwzorowaną dzielnicą Japonii. Mamy tutaj co prawda starszą wersję DLSS w wersji drugiej, ale i świetne odbicia dzięki śledzeniu promieni. Z racji, że gra nie posiada wbudowanego benchmarka, postanowiłem ustawić wszystko na max, DLSS 2 na jakość i pobujać się chwilę po mieście, powalczyć i zobaczyć, jak wypadnie RTX. Średnia ilość ramek na sekundę po 20 minutach grania ustabilizowała się na poziomie 100, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ciekawym przypadkiem jest God of War, czyli pierwsza część skandynawskiej dylogii. Po ustawieniu wszystkiego na ultra, wbudowany menadżer pamięci pokazał, że zabrakło RAMu. Tak, spodziewałem się tego w niektórych grach, ale w takim wypadku gra korzysta z pliku wymiany. Niemniej, nie schodząc z detali, pozostawiłem wszystko bez zmian. Test polegał na rozegraniu pierwszej walki z Baldurem do momentu wejścia Kratosa do domu. Licznik zatrzymał się średnio na 70 klatkach na sekundę. Skoro jesteśmy już przy sztosach z PlayStation, odpaliłem Uncharted 4 i misję pogoni ciężarówkami za Samem. Rozgrywka jest dynamiczna, dużo się dzieje, jest to idealny moment na benchmark. Detale na max, DLSS 2 na jakość. Rozegrałem cały segment aż do strzelania w goniącą nas ciężarówkę. Średnia ilość ramek uplasowała się na 115 klatkach na sekundę. Kolejny test padł na Red Dead Redemption 2. Pomimo upływu lat to nadal potężnie mocożerna produkcja, która potrafi chrupnąć na niejednym komputerze. Ponieważ gra nie ma presetów, a jedynie suwak, ustawiłem go w 3 trybach. Minimalny, średni i maksymalny i skorzystałem z wbudowanego benchmarka. DLSS 2 ponownie na jakość. Nawet na najwyższych detalach gra spokojnie osiągała ponad 60 fps. Postanowiłem rozegrać końcowy fragment prologu i faktycznie średnia ilość klatek po około godzinie grania zalokowała się na 61 klatkach na sekundę. Wytoczmy ciężkie działa. Crysis Remastered to nadal świetny i rewelacyjnie wyglądający tytuł, ale na presecie Kenetran Crysis z włączonym śledzeniem promieni potrafi porządnie rozgrzać kartę. Test polegał na rozegraniu całego prologu aż do momentu wschodu słońca nad pierwszą bazą, gdzie gra zalicza największe dropy. Średnio 50
61 klatek. Postanowiłem rozegrać dalszą część pierwszej mapy, aby zobaczyć, czy coś się zmieni. Pod koniec mojej rozgrywki średnia ilość klatek pokazywała 67. A Plague Tale Requiem to świetna gra, ale kiepsko zoptymalizowana i wymagająca potężnych komputerów. Pomimo wsparcia DLSS 2 i DLSS 3 płynność gry pozostawia dużo do życzenia. Na początek ustawiłem wszystkie detale na ultra, uruchomiłem śledzenie promieni i DLSS 2 i DLSS 3 na presecie jakość. Ilość klatek była niezbyt wysoka, bo na poziomie 35 fps, ale tutaj problemem okazało się duże opóźnienie, przez co gra była daleka od komfortowej. Poza tym widać, że problemem był brak pamięci RAM i VRAM, przez co gra potrafiła zawiesić się na krótką chwilę. Aby zniwelować ten problem, zszedłem z detali o 1 oczko. Zapotrzebowanie na RAM i VRAM spadło i gra wrzuciła 70 klatek na sekundę. Na koniec Kingdom Come Deliverance. Tak, to stary tytuł, ale wciąż wyglądający zjawiskowo i posiadający niemałe wymagania sprzętowe. Ustawiłem wszystkie detale na ultra wysokie i nie spodziewałem się zbyt dużej płynności, ale po około 30 minutach rozgrywki średnia ilość klatek nadal wynosiła ponad 60. Przyznam, że byłem mocno zaskoczony. Pytanie, jak z kulturą pracy? Nie jest tajemnicą, że jeśli będziemy starać się podkręcić w grze detale, no to będzie głośno. Wentylatory wskakujące na najwyższe prędkości będą słyszalne i to dość mocno. Ale z drugiej strony zaskoczyła mnie dość niska temperatura niemal na całej obudowie. Bez problemu mogłem grać z komputerem na kolanach bez obawy o poparzenia, co w wielu wcześniejszych laptopach było dość oczywiste. Nawet powietrze wyciągane przez wentylatory nie miało aż tak wysokiej temperatury, jakiej bym się spodziewał. Oczywiście możemy samodzielnie pobawić się krzywymi wentylatorów, aby trochę podkręcić temperaturę kosztem głośności, jednak nie wiem, czy jest sens. Z moich obserwacji system AI, który steruje chłodzeniem, dostosowuje je całkiem nieźle do obciążenia i podczas idla laptop jest bardzo cichy, choć nie mogę powiedzieć, że bezgłośny. DLSS 3 dla grania mobilnego to absolutny must have. Laptopy nigdy nie dorównają mocą komputerom stacjonarnym, ale generowanie klatek robi tutaj robotę niemal w każdej grze, którą odpalałem. Owszem, są pewne presety, które są zbyt dużym obciążeniem dla laptopa. To na przykład Path Tracing w Cyberpunku, ale z drugiej strony ilu z Was działa ten tryb na komputerze stacjonarnym? Laptop radził sobie wyjątkowo dobrze. Niemal wszystko, co mu wrzucałem, potrafił okiełznać, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Oczywiście pewnym sprytnym zagraniem było danie matrycy 1440p, więc niejako wymuszając tą rozdzielczość w grach. Choć nawet w 2160p po podłączeniu do zewnętrznego ekranu laptop dałby sobie spokojnie radę. Oczywiście po ingerencji w kilka ustawień. Widać, że seria 40 w laptopach zapewni nam komfortową rozgrywkę. To na pewno. Technologie DLSS 2 i DLSS 3 w połączeniu ze śledzeniem promieni zapewnią najwyższe możliwe wizualia w połączeniu z dobrą płynnością. Mobilna seria kart Nvidia sprawdza się doskonale i tak, można śmiało powiedzieć, że laptopy wyposażone w te karty stanowią ciekawą alternatywę dla grania na komputerach stacjonarnych. Podsumowując, Gigabyte Aorus 15X to połączenie potężnych komponentów, aby stworzyć świetną maszynę do grania, ale też i do pracy. Potężna karta Nvidia GeForce RTX 4070 ze wsparciem DLSS 3 zapewni odpowiednią ilość klatek na sekundę. Procesor 13900HX z 24 rdzeniami docenią nie tylko gracze, ale i graficy czy montażyści. Pamiętajmy wciąż, że grałem na najwyższych możliwych ustawieniach, wykręcając każdą grę na maksa. Jeśli chcesz zagrać na 2160p lub w 120 klatkach na sekundę, wystarczy zejść trochę z opcji i będzie to nadal możliwe. Jedną z rzeczy, do której bym się przyczepił, to zbyt mała ilość pamięci RAM. 16 GB to dziś nawet nie standard, a widać na przykład to po God of War czy A Plague Tale, że w tych grach zapotrzebowanie na RAM jest większe. Jak mniemam, był tutaj powód, aby zbić trochę cenę
urządzenia, bo ta, jak się możecie domyśleć, nie jest niska. W momencie, kiedy piszę tą recenzję, laptop nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Jednakże patrząc na komponenty, sądzę, że będzie to około 12 000 złotych, czyli dość ogromna suma. W zamian jednak dostajecie dobrze opracowany sprzęt z dobrymi, topowymi komponentami i najnowszymi nowinkami technologicznymi, czyli DLSS 3, który patrząc na Gigabyte Aurusa 15X odegra znaczącą rolę w graniu mobilnym. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.